Tu nie będzie, można z tym przyciskiem włączyć nagrywanie. Siemanko YouTube, witam się z Wami w 2026 i w pierwszym filmie na kanale w tym roku. Na wstępie chciałem Wam bardzo podziękować za to, że jesteście ze mną, że byliście w ostatnim roku i mam nadzieję, że będziecie w tym nowym. W tym odcinku opowiem Wam, jak wyglądał mój 2025 rok. Krótka lekcja historii dla nowych widzów. Pierwsza połowa 2025 była dla mnie bardzo udana, dlatego że zrobiliśmy awans dokładnie 14 maja, ale o tym nie będę się rozwodził, bo jest pełno materiałów na kanale, także wchodźcie, oglądajcie. A w dzisiejszym materiale przeskoczymy sobie już do późniejszego okresu tego roku, czyli maj-czerwiec, po awansie i podsumujemy sobie całą pierwszą rundę. Okres wakacyjny to zawsze w moim przypadku koszykówka 3x3. W te wakacje było troszkę inaczej, bo w czerwcu ograniczyłem granie w kosza, ograniczyłem te turnieje 3x3, natomiast w lipcu wystąpiłem już w paru turniejach, tak samo na początku sierpnia. Jest z tego parę materiałów na moim kanale, więc możecie sobie zobaczyć, jak to wyglądało. Spotykając się w sierpniu z nową drużyną, z nowymi kolegami, wiedzieliśmy, że będzie ciężkie zadanie przed nami, natomiast myślę, że nikt się nie spodziewał, że aż tak ciężkie, że będziemy tak długo czekać na pierwsze zwycięstwo. Na początku atmosfera była bardzo w porządku. Myślę, że wszyscy przyszli z dobrą energią i z chęcią wygrywania meczów. Natomiast już w sparingach przedsezonowych było widać, że nie do końca to wszystko wygląda tak, jak powinno. No a mecze ligowe tylko to potwierdziły. Więc przetrwaliśmy ten okres ciężkich treningów w sierpniu i przyszedł ten milszy okres, czyli wrzesień, czyli okres turniejów przedsezonowych, sparingów, więc już te treningi nadal były ciężkie, ale troszkę lżejsze, ze względu na to, że graliśmy cały czas sparingi. No i nie obeszło się oczywiście bez przygód, bo na początku września straciliśmy Mateusza Idricha, odszedł od nas z zespołu i zastąpił go Żenia, też nominalnie podkoszowy, natomiast trochę mniejszy, trochę inny profil zawodnika, więc też nasz styl gry musiał się diametralnie zmienić, a podkreślam, że był już to wrzesień, do pierwszego meczu pozostały 2 tygodnie. Dobra, ale nie ma co Was zanudzać moim gadaniem przed kamerą, przejdźmy do konkretów. Pierwszy mecz ligowy, pierwszy wyjazd do Łańcuta. Więc pierwszy mecz w Łańcucie przegrywamy 5 punktami. Graliśmy przeciwko swojemu już wtedy byłemu koledze z drużyny, czyli Mateuszowi Idrichowi. Nomen omen, Mati wrócił, jest teraz z nami. Historia jak z filmu. Co o samym meczu? No mecz był dosyć wyrównany, bo przegraliśmy go 75-70. Zabrakło troszkę chłodnej głowy, przede wszystkim w końcówce. No jednak drużyna z Łańcuta to jest doświadczony zespół i zespół, który od lat jest w tej lidze i zawsze grał najwyższe cele, więc my jako Beniaminek trochę ich postraszyliśmy, ale niestety tego dnia zabrakło doświadczenia. No i myślę też, że zabrakło moich punktów, bo skończyłem mecz na przysłowiowym rowerze. Chyba jedyny w tym sezonie, więc zderzenie z pierwszą ligą. Tydzień później pierwszy mecz domowy, przywitanie z kibicami w Białymstoku. Graliśmy z Polonią Leszno. Fajny mecz, bo był to rewanż ze strony Leszna za finały drugoligowe. Tak naprawdę nie trzeba było długo czekać na ten mecz, bo w maju graliśmy z nimi finały o awans do pierwszej ligi. Wtedy wygraliśmy dwukrotnie. Niestety tym razem przegraliśmy. Skończyło się różnicą 10 punktów. Co prawda cały mecz był pod dyktando drużyny z Leszna. Prowadzili już chyba nawet 30 punktami. My gdzieś tam w końcówce próbowaliśmy odwrócić losy spotkania, rzuciliśmy wszystko na szale i próbowaliśmy zmniejszyć tą przewagę do jak najmniejszej. Skończyło się różnicą 10 punktów. Jedyny plus tego meczu to chyba mój indywidualny występ. Póki co najlepszy w tym sezonie, bo zdobyłem 23 punkty. Natomiast no, bilans 0-2 i przechodzimy do następnego miesiąca. Październik to miesiąc, gdzie mieliśmy pełno wyjazdów. 3 mecze wyjazdowe. Zagraliśmy łącznie 4 mecze, z czego 3 to były wyjazdy. Pierwszy z nich, mecz z Polonią w Warszawie. Fajny mecz pod kątem moim prywatnym, bo wpadło sporo moich znajomych. Natomiast kolejna porażka i tak naprawdę mecz bez większej historii. Co prawda byliśmy blisko, mieliśmy swoje szanse, natomiast no, kolejna porażka i już pojawiało się takie, można powiedzieć, pierwsze wkurzenie, że kiedy w końcu wygramy ten mecz. Następnie graliśmy z Notecią u siebie, no i to był, można powiedzieć, naprawdę ważny mecz dla mnie, bo grałem ze swoją byłą drużyną. Chciałem się jak najlepiej pokazać, przede wszystkim wygrać mecz. Spotkałem się dzień przed meczem z prezesem, pozdrawiam serdecznie prezesie. Porozmawialiśmy sobie trochę, spoko meczyk, no ale kolejna porażka i to tym razem
dosyć solidna lekcja koszykówki, bo tak naprawdę od początku Noteć narzuciła swój rytm gry i my tylko, można powiedzieć, że tyle, ile mogliśmy, stawialiśmy czoła, ale wysoka porażka. Następnie wyjazd do Wrocławia i mecz z WKK. Też myślę, że mieliśmy swoje szanse w tym meczu, ale znowu nie mogliśmy dowieść. Tutaj warto też podkreślić, że to był pierwszy mecz po pierwszych zmianach. Odszedł Filip Stryjewski od nas, czyli nasz pierwszy rozgrywający dotychczas, więc w tym meczu sporo minut zagrał Szpaku. Ja też tam wtedy pamiętam, że pomagałem mocno na jedynce w tym meczu. No ale kolejny mecz przegrywamy i tak naprawdę nie widać za bardzo światełka w tunelu, a przed nami mecz ze Spójnią, czyli wyjazd do Stargardu, do Spadkowicza z Ekstraklasy. No i jechaliśmy na ten mecz, myślę, z takim nastawieniem, że tak naprawdę już nie mamy nic do stracenia, co często w koszykówce przynosi dobre korzyści, bo wtedy nie kalkulujesz, po prostu grasz sobie w basket i robisz to, co lubisz. Natomiast no, tym razem tak nie było. Spójnia srogo nas zlała, tak naprawdę od początku zdominowała to spotkanie i nie mogliśmy się w żaden sposób przeciwstawić fizycznie. Natomiast ze zmian, które nadeszły w tamtym okresie, to za Stryja przyszedł wtedy Karol Kutta. Co prawda ze Spójnią jeszcze nie zagrał. Zaczęły się zmiany i początek czegoś nowego. To nie wiem bo ja już nagrywam cały czas. Listopad zaczęliśmy od domowego meczu z Kotwicą, no i to był mecz, który w sumie dotychczas był najbliższy, bo przegraliśmy go 2 punktami. Na 2 minuty do końca prowadziliśmy 74-69, więc prowadziliśmy 5 punktami i tak naprawdę kolejny raz zabrakło nam nic innego jak doświadczenia i tego, żeby dowieść w końcówce meczu. No mecz z Kotwicą to był 7. mecz, więc po tym meczu, jak powiedział trener Skrzecz, zapukał do nas porucznik Borewik, 07 zgłoś się. Idzie pan? Gdzie? Funkcjonariusz milicji? Na wódkę? W biały dzień? W godzinach pracy? Z największą przyjemnością. No niestety, no wiecie, tak to bywa w sporcie. Byliśmy mocno zdegustowani, wkurzeni tym, że kolejny mecz przegrywamy, ale no niestety zdawaliśmy sobie sprawę, że to jest jakby nie było frycowe i że gramy w lidze wyżej. Więc cały czas trzeba było czekać na zwycięstwo. Kolejny mecz, wyjazd do Łodzi, mecz z tamtejszym ŁKS-em. No ŁKS w tym sezonie nie ukrywa, że walczy o najwyższe cele, czyli awans do Ekstraklasy, w szczególności po ostatnich transferach, których dokonał. No ale nawet bez tych transferów to była drużyna raczej z czołówki, która dominowała resztę zespołów. Tak samo było z nami, co prawda wynik końcowy to było 89-62, więc no, przegrywamy dosyć wysoko i tak naprawdę mecz bez żadnej większej historii, który się po prostu odbył, czyli bilans 0-8. Następnie mamy domowy mecz z Opolem i można powiedzieć, że przełomowy moment, bo Opole też jest w dolnej części tabeli. Zdajemy sobie sprawę, że jest to mecz, można powiedzieć, na tamten moment o życie dla nas i znowu przegrywamy. Znowu przegrywamy, mecz też był dosyć bliski, walczyliśmy ile mogliśmy, wynik końcowy nie oddaje tego, jak wyglądał ten mecz, bo w końcówce Opole już rzuciło nam parę łatwych punktów, no ale po tym meczu nadeszły duże zmiany, mianowicie zmiana trenera. No i teoretycznie nikt się tego nie spodziewał, ale w praktyce mieliśmy 0-9, więc no, trzeba było zrobić jakieś ruchy. Trener podjął decyzję, że nie widzi dalej przyszłości współpracy. Jego pomysł na grę najwidoczniej się nie sprawdził w pierwszej lidze, więc no ciężki okres, wiadomo, że każda zmiana, czy to zawodnika, czy trenera, to nie jest nic przyjemnego. No chyba, że to jest ktoś, kogo się nie lubi, no to wtedy wiadomo. Natomiast no, ja z trenerem żyłem bardzo dobrze, więc był to jakiś taki, powiedzmy, nie wiem, co chciałem tu powiedzieć. No, był to ciężki okres, wiadomo, bo każda zmiana niesie ze sobą jakieś tam konsekwencje i zmiany, więc tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co przyniesie przyszłość. No a przed nami mecz z Astorią, czyli z drużyną, która również aspiruje o grę w Ekstraklasie. Nie dość, że jedziemy na ten mecz mocno osłabieni, bo zagraliśmy go bodajże w 7 czy w 8, to jedziemy na niego bez pierwszego trenera. Jeżeli byśmy wygrali ten mecz, to trzeba by to nazwać cudem. Oczywiście nie wygrywamy, więc zaliczamy 10. porażkę i bilans 0-10. Więc końcówka listopada, mocno zakręcony czas, oczekiwania nowego trenera, w końcu się pojawia. No i jak to z nowym trenerem? Całkowicie nowa koncepcja gry, zmieniły się wszelkie zasady i tak naprawdę można powiedzieć, że w listopadzie zaczynamy sezon na nowo.
No i mamy ostatni mecz w listopadzie, czyli wyjazdowy mecz z Pelplinem, zarazem pierwszy mecz z nowym trenerem. No i myślę, że w końcu było widać, że realnie byliśmy blisko zwycięstwa. Abstrahując od tego meczu z Kołobrzegiem, to tutaj myślę, że to był kolejny mecz, gdzie naprawdę mogliśmy go wygrać. Myślę, że stworzyliśmy trochę problemów w drużynie z Pelplina, w szczególności, że rzuciliśmy 40 rzutów wolnych, trafiliśmy 20, więc ciężko wygrać mecz na wyjeździe, trafiając 50% z rzutów wolnych, ale już było widać światełko w tunelu i dobry prognostyk na przyszłość. No i mamy grudzień. Grudzień zaczął się od dużej ilości zmian, bo pożegnaliśmy się z Żenią, czyli z naszym zagranicznym zawodnikiem, dotychczasowym z Ukrainy. No i przyszedł Witek i przyszedł Samasz, czyli dwóch z nowych zawodników i domowy mecz z Poznaniem. Więc podchodzimy do tego meczu z dwoma nowymi zawodnikami, z dwoma wzmocnieniami, z nowym trenerem. Nic, tylko wygrać ten mecz. Niestety kolejna porażka. Myślę, że byliśmy dosyć blisko w tym meczu. Parę głupich błędów nie pozwoliło nam go wygrać. Niemniej jednak naprawdę widać gdzieś poprawę naszej gry i to, że faktycznie przyjście i nowego trenera, i tych nowych zawodników sprawiło, że zaczęliśmy wierzyć, że możemy faktycznie jakiś mecz wygrać. Następnie wyjazd do Rzeszowa i mecz z Resowią. Przed meczem dołączył do nas Miles Douglas, czyli nasz drugi zagraniczny zawodnik, drugi Amerykanin. W tym meczu co prawda nie wystąpił, no i ten mecz tak naprawdę bez większej historii przegraliśmy go 23 punktami i można powiedzieć, że dostaliśmy lanie, bo tak naprawdę Resowia od początku narzuciła swój styl grania. No i kochani, 20 grudnia 2025 roku, mecz z Katowicami, pierwsze zwycięstwo. Nie będę mówił dużo o tym meczu, jest materiał na ten temat, wchodźcie na mój kanał i oglądajcie. To zwycięstwo z Katowicami można powiedzieć, że było prezentem na święta. Co prawda święta w tym roku nie były zbyt długie, bo 27 graliśmy już kolejny mecz w Starogardzie Gdańskim, także 26 musieliśmy już na niego wyjechać z Białegostoku, bo mieliśmy kawał drogi. 26 mamy trening w Starogardzie Gdańskim, na którym pojawia się nikt inny jak on, Mateusz Idrich. Ej, wróciłem ogólnie, ja wiem, że czekaliście na mnie trochę miesięcy, ale wróciłem. Wraca Mati do nas po tym, jak odszedł z Łańcuta, po tym jak miał krótki epizod w drugiej lidze w Gdyni. Wraca do nas i tak naprawdę w tym meczu za wiele nie zagrał, no ale ma wesprzeć naszą strefę podkoszową. No i mecz w Starogardzie Gdańskim można powiedzieć, że ważył się do ostatnich minut, bo naprawdę mecz był do wygrania. Znowu, gdyby nie proste błędy, naprawdę dużo prostych błędów. Po przeanalizowaniu tego meczu zdaliśmy sobie sprawę, że naprawdę ten mecz był do wygrania, gdyby nie nasze głupoty, więc dużo prostych błędów, mecz przegrany, ale to zdecydowanie myślę, że mogę powiedzieć, że z tych przegranych meczów chyba nasz najlepszy występ, więc wchodzimy w nowy rok pełni nadziei na to, że będzie lepszy. No i mamy nowy rok, przyszedł 2026, pierwszy mecz z Tychami, a zarazem ostatni mecz w pierwszej rundzie. Mecz mimo że przegrany, bo przegraliśmy go 70-76, to tak naprawdę przez większość meczu prowadziliśmy i znowu, powiem, że się powtarzam, ale znowu wyszedł brak doświadczenia, brak zamknięcia tego meczu, bo można powiedzieć, że mieliśmy ten mecz na widelcu i mogliśmy go spokojnie wygrać. Natomiast jest to naprawdę dobry prognostyk na to, żeby 2026 był bardziej udany. Te zmiany, które przyszły do nas w grudniu, zarówno zmiana trenera, zmiana zawodników, nauka siebie na nowo, myślę, że cały czas idziemy do przodu i ten czas działa na naszą korzyść. Dlatego sam nie mogę doczekać się drugiej rundy, bo jestem przekonany, że będziemy wyglądać jeszcze lepiej, ten czas zadziała na naszą korzyść, zgramy się i będzie to wyglądało naprawdę dobrze. Mam nadzieję, że ten rok spędzicie również ze mną, że będzie Was tu jeszcze więcej. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o pierwszej rundzie, no i przede wszystkim, jakie są Wasze predykcje na drugą rundę. Nie zapomnijcie obejrzeć materiału z jedynej wygranej w pierwszej rundzie, a ja się z Wami żegnam i do zobaczenia.